Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kilka propozycji na pyszne i proste przekąski imprezowe. Zaznaczam, że seria przekąski imprezowe na moim kanale to są normalne przepisy, a nie ich odchudzone wersje. Jeśli tego typu filmy się Wam podobają i chcecie ich więcej na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będą rolatki z tortilli, z boczkiem oraz nuggetsami pieczonymi z kurczaka. I tutaj zaczynam od przyprawienia mięsa. Przyprawiam je solą, pieprzem, papryką, a także czosnkiem granulowanym i dokładnie całość rozprowadzam po mięsie. Następnie zajmuję się zrobieniem panierki do nuggetsów. Są to płatki kukurydziane, które rozbijam tłuczkiem. Można to również zrobić w blenderze, wtedy na pewno będą znacznie bardziej rozdrobnione. Jajko umieszczam w misce, następnie roztrzepuję je widelcem. No i teraz pozostało mi jedynie mięso najpierw obtoczyć w jajku, później w płatkach kukurydzianych i takie gotowe nuggetsy układam na papierze do pieczenia na blaszce i nuggetsy piekę mniej więcej 20 do 22 minut w około 190 stopniach i grzanie góra-dół. Ale pamiętajcie, że najlepiej jest to sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. Gdy nuggetsy są w piekarniku, to zajmuję się zrobieniem sosu, czyli tutaj do miseczki dodaję jogurt naturalny, majonez, ketchup, a także sól oraz pieprz i całość dokładnie mieszam. Ostatnią rzeczą do zrobienia jest podsmażenie boczku. Pamiętajcie, aby boczek smażyć na suchej patelni z tego względu, że jest on niesamowicie tłusty i smażenie boczku na jakimkolwiek tłuszczu nie ma najmniejszego sensu. Wszystko jest już gotowe, także zabieram się za robienie tortilli. Najpierw smaruję ją sosem, następnie układam sałatę. U mnie jest to sałata lodowa i ona świetnie pasuje, także właśnie polecam ten rodzaj. Na to układam nuggetsy upieczone, podsmażony boczek i dokładnie całość zawijam. Najlepiej taką tortillę zrobić mniej więcej 3 godzinki wcześniej, zawinąć w folię spożywczą i schować do lodówki na ten czas, aby ona cała przeszła smakiem. Ja niestety czasu na to nie miałam przy nagrywaniu filmu, także od razu zabrałam się za pokrojenie. Do filmu zrobiłam 2 takie tortille i wychodzi z tego tyle roladek. Oczywiście ilość należy dopasować do siebie. I tak się prezentuje moja dzisiejsza pierwsza przekąska. Naprawdę te rolatki są bardzo smaczne. Jeśli nie macie pomysłu, co tu można zrobić z tortilli, no to jak najbardziej polecam. Moją dzisiejszą kolejną propozycją będzie choinka z ciasta francuskiego w wersji czekoladowej. Zaczynam tutaj od rozłożenia ciasta francuskiego, następnie smaruję je dosyć grubo czekoladą. Jest to zwykły krem czekoladowy i tutaj dla Was taka informacja, że jeśli chcecie mieć taką bardziej fit wersję, no to tutaj polecam taki krem Nocciolata. On co prawda ma cukier, ale nie ma innych dodatków typu olej palmowy, typu syrop glukozowo-fruktozowy itd. Ten skład jest naprawdę krótki jak na taki produkt. Natomiast jeśli jest Wam to obojętne, to możecie użyć po prostu zwykłego kremu czekoladowego. Następnie takie posmarowane ciasto przykrywam drugim ciastem francuskim i zaczynam wykrawać kształt choinki. Na filmie zobaczycie, jak to dokładnie wygląda. Od razu zaznaczam, że tych resztek nie wyrzucamy, można je wstawić po prostu tak do piekarnika razem z choinką, można troszkę później, to oczywiście jak tam wolicie, można z tego też wykrawać za pomocą foremek jakieś kształty. Ważne, żeby tego nie wyrzucić, bo to też będzie bardzo smaczne. Kształt choinki już jest, także teraz pozostało naciąć w taki sposób z obydwu stron, a następnie każdy ten jeden paseczek zawijamy, a dokładniej to skręcamy mniej więcej 2 razy. Na sam koniec pozostało ciasto francuskie dokładnie posmarować jajkiem roztrzepanym i taką choinkę piekę mniej więcej 20 minut w 190 stopniach, grzanie góra-dół, ale pamiętajcie, że najlepiej jest to sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. A na cieście francuskim macie napisane, ile mniej więcej powinno się je piec. I tak się prezentuje gotowa choinka, ja już tutaj przełożyłam ją na inną deskę. I na sam koniec polecam posypać ją jeszcze cukrem pudrem albo pudrem ze słodzika. Kolejną dzisiejszą propozycją będą pomidory z sosem czosnkowym, serem, a także szczypiorkiem. Nie wiem, czy znacie tą przekąskę. Brzmi ona dosyć średnio, ale serio zróbcie ją, jest banalna, a naprawdę smakuje świetnie. I tutaj zaczynam od pokrojenia pomidorów, następnie siekam szczypiorek, a ser żółty ścieram na tarce o małych oczkach. Następnie robię sos czosnkowy, czyli tutaj w misce umieszczam jogurt naturalny, majonez, śmietankę, sos koperkowo-ziołowy oraz przeciśnięty przez praskę czosnek i całość dokładnie mieszam. Taki sos czosnkowy robię na imprezy,
Akurat na co dzień robię troszeczkę inną wersję, ale na imprezy polecam, bardzo polecam właśnie taką. Pokrojone pomidory układam na talerzu, następnie wylewam na nie sos czosnkowy, na to układam starty ser i całość sypię szczypiorkiem. Ja tutaj zapomniałam wcześniej przyprawić pomidorów solą i pieprzem, także zrobiłam to na sam koniec. I tak się prezentuje gotowa, banalna, super szybka przystawka. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Następną propozycją w dzisiejszym filmie będzie camembert zapiekany z ciastem francuskim z boczkiem. I tutaj zaczynam od rozłożenia ciasta francuskiego, następnie wycinam z niego, powiedzmy, że okrąg. Z tych resztek, co zostaną, możecie zrobić takie mini tartaletki, które są z ostatniego filmu z przekąskami, powycinać jakieś różne kształty i na pewno też wyjdą bardzo smaczne. Drugie ciasto francuskie również kroję w ten sam kształt. Na samym środku układam ser camembert, a ciasto francuskie smaruję 2 łyżeczkami majonezu oraz 2 łyżeczkami ketchupu. Układam paski boczku i tutaj od razu zaznaczę, że ja ułożyłam troszeczkę za mało. Poza kamerą dodałam jeszcze 2 albo 3 paski, także od razu polecam Wam dać tutaj troszeczkę więcej niż ja. Każdy kawałek z boczkiem nacinam w taki sposób, a następnie skręcam. I tak robię z całym ciastem francuskim. Ja mam troszeczkę 2 lewe ręce i u mnie nie jest to jakoś zbyt piękne, ale słuchajcie, Wy sobie na pewno poradzicie lepiej. Najważniejsze, że to naprawdę świetnie smakuje. Ciasto francuskie dokładnie smaruję roztrzepanym jajkiem, a następnie całość zapiekam około 22 minuty w 190 stopniach i grzanie góra-dół. Pamiętajcie tylko, że najlepiej jest sprawdzać, bo każdy piekarnik jest inny. Ja na ostatnią minutę temperaturę troszeczkę zwiększam, aby ciasto ładnie się zarumieniło. Całość jest już gotowa, także wycinam górę sera. Ja niestety to zrobiłam po kilkunastu minutach, no bo jednak musiałam jeszcze pozmieniać ustawienia w aparacie, zrobić zdjęcia itd. Dlatego u mnie ten ser już nie jest aż taki płynny, ale jeśli odetniecie tą górę od razu, to będzie to rewelacyjna wersja, żeby odrywać sobie właśnie ten kawałek z boczkiem, a następnie maczać go w serze camembert. Moją ostatnią dzisiejszą propozycją będzie sałatka makaronowa idealna na imprezy i tutaj od razu zaznaczę, że w wersji wegetariańskiej polecam zamiast wędliny dodać ser żółty. Zaczynam od pokrojenia składników, czyli najpierw kroję paprykę, następnie siekam szczypiorek, kroję również pomidory suszone, akurat w wersji takiej imprezowej nie odsączam jakoś za bardzo ich z oleju. Do tego kroję również całe opakowanie wędliny z piersi kurczaka, u mnie jest to akurat kurczak wędzony. Możecie wybrać też każdą inną szynkę ulubioną, tutaj każda się sprawdzi. Do miski dodaję ugotowany drobny makaron, najlepiej tutaj sprawdza się makaron orzo albo makaron ten mniejszy kolanka, który tutaj widzicie. Dodaję również pokrojone składniki i następnie całość dokładnie mieszam. Do sałatki dodaję 2 łyżki jogurtu naturalnego, a także 2 łyżki majonezu, sól oraz pieprz i całość bardzo dokładnie mieszam. I sałatka jest już gotowa, tak się prezentuje. Jeśli nie macie pomysłu na sałatkę imprezową, to bardzo polecam. No i tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli chcecie mieć wersję bezmięsną, bo na przykład jest Wam za dużo propozycji mięsnych w tym filmie, no to tutaj polecam dodać ser żółty zamiast wędliny. Kochani, jeśli troszeczkę sepleniłam w tym filmie, to bardzo Was przepraszam, ale założyłam aparat na zęby i dosyć ciężko mi się mówi, ale bardzo chciałam nagrać dla Was ten film, więc mam nadzieję, że wyszło ok i że Wam to nie będzie przeszkadzać. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam się podobają te propozycje, która z nich spodobała Wam się najbardziej. No i widzimy się w następnym filmie.